wygląda życie zawodnika. Każdy myśli, że to tylko tak, idziesz na sparingi, bijesz wszystkich, potem relaks, a zobaczcie, skarpetki muszę wieszać. Wychodzi na to, że nie tylko jestem zawodnikiem na pełen etat, ale niestety też mężem. Niestety. Ale cię kopnę zaraz w dupę. W wolnym czasie lubię wieszać pranie. Najbardziej. To jest po prostu podział obowiązków. Nie, to szczerze nienawidzę wieszać prania. Nic mnie tak nie jak wieszanie prania. Najgorsze marnotrawienie czasu w moim życiu to jest wieszanie prania. To jakbyś porównał Andrzeja Grzebyka do wieszania prania. No nie, no to jest inna skala. To pranie lubię wieszać. To pranie lubię. Przy grzebyku pranie lubię wieszać. Wieszanie prania mogę zaakceptować. Nawet 2 razy dziennie. Idealnie przyszliście, bo on tak to by to powiesił dopiero za 5 godzin. Powiesiłbym, ale nie tak szybko. Żona, mam nadzieję, że skarpetki doprałaś. Wyglądają na szare, ale to przez tą szarą łódź. Zobaczcie sobie za oknem. Powiem tak, skarpetki z treningu, nawet 60 stopni nic nie pomoże. Andrzej Grzebyk i panujący czempion Adrian Bartosiński. Wszyscy dobrze wiemy, że odmówiłeś walki w maju. Andrzej, dużo mówisz, a dużo mówiłeś szczególnie w miejscach, w których nie powinieneś. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet, Andrzej. Super, bardzo miło, nie? Tylko na tyle cię stać, umiesz tylko szczekać i robić memy. Ja lubię to, że on nie gada za dużo, tylko konkretnie. Żona była zazdrosna. Że mówi tak, nawet ja nie dostałam takich życzeń, jak dostał Andrzej. W sumie jak siedziałam, to chyba się śmiali. Naprawdę nie było osoby, która się z tego nie zaśmiała. Co? Niemożliwe, nie uwierzę w to, Tylko Andrzej się nie śmiał. że ktoś mógł śmiać się za byczem. Jak nazywają się takie te sitcomy, te seriale? To podobno to jak na sitcomie podłożyli ten śmiech publiki. No Dzień Kobiet taki średni był, no ale dobrze. Nawet mąż się spóźnił, dostałam dopiero na drugi dzień kwiaty, no ale będzie mu to wybaczone, bo kupuje czasem bez okazji. Czasem. No wiecie, po tylu latach związku to już... Kwiatki już były dawno. Po tylu latach związku to będzie tak, miło już było. To jak ta reklama, tanio już było. Taka dietka jest, moi kochani, to mi się podoba. Skończyły się czasy jedzenia suchego ryżu. Wypraszam sobie, ty nigdy nie jadłeś suchego ryżu. Nie kłam, kiedyś jadłem, dopóki nie miałem kucharza. Słucham? Lepiej to cofnij, bo kucharz kiedyś się zdenerwuje. Nigdy nie wiem, kiedy stracę mojego kucharza, także muszę właśnie. uważać. Muszę nie palić za sobą mostów. Muszę zakończyć współpracę z żoną gotowaniem na, wiesz, w miłej atmosferze, bo nigdy nie wiem, kiedy kucharz mnie opuści. I wtedy będzie problem. Dżemik od teściowej bez cukru. Ale zakurzony, żona. Kompetitor main event. Zarolna. Wiecie, co znaczy kompetitor? Uczestnik. Uczestnik main eventu. Masaż balijski, tak Nie. się mi relaksuje. Nie ma zgody. Albo idziemy razem, albo w Nie ogóle. chodzę ogólnie na masaże balijskie. Ostatni raz byłem... Na Bo urodziny ci kupiłam. chodzę do fizjo, ale fizjo mój wyjechał, więc się ratuję czym mogę. Ty, żebym tu nie kliknął z jakimś tym bonusem. Bo tu drogo wyszło, ja nie wiem, żona, czy to na pewno jest, bo to jest napisane agencja masażu. Wykład z UHL.com pojechali i jak byli, chcieli iść na masaż i mówi, że weszli do jakiegoś właśnie takiego dziwnego lokalu i tam było, że tam jest masaż, ale mówi, że wyszła do nich taka pani i mówi, że wtedy się szczaili, że nie o ten masaż chodzi. Znaczy, tam było tak napisane na stronie normalnie i na ulotkach, że to jest masaż właśnie balijski. No i wyszli. Przestraszyli się. Młodzi wilcy. Robert powiedział, że nie może, bo był mu w Nowym Sączu, ksiądz nigdy nie wybaczył. Jak został na tym masażu. Ej, no nie potwierdzają mi, no. No i dobrze, bo nie możesz iść beze mnie. Albo idziemy razem, a nie. Przydałby się ktoś, kto by potwierdził to. Dopóki żona nie powie, że możesz, to nie pójdziesz. Nie potwierdzono dzisiaj. Dobra, pojedziemy w ciemno, no co? Nie, mieć- mamy iść obydwoje. No nie wzdychaj. Ostatni raz nagrywamy, jak jest żona w domu. Mówi, że zamówi, a potem zapomniał i on pójdzie sam. Mamy talon na masaż. No to umów. I jakoś wiesz, że do umawiania to jestem ostatni. A sobie to umówisz? No bo musimy mieć coś na content. KSW płaci, tak, Meru? Andrzej płaci, jak za testy. Andrzej płaci. Andrzej za testy zapłaci, to mam nadzieję, że za masaż i za moje przygotowania też zapłaci. Co? Trochę wyszło, bo byłem w Stanach. Ty, trochę to wyszło. Wyślę mu fakturę. Ty, no bo nie wiem, co zrobić. No właśnie, nie umiem nawet umówić sobie masażu. Weź mi, zobacz tu Buxi. O, akceptuj. Idziemy. Meru, ubieraj się, idziemy na masaż. Z finałem.
Dzisiaj jeszcze mam umówiony spektakl w teatrze. Co, przychodzę w poniedziałki do teatru. Po teatrze jadę na golfa z prezydentem i na drinka. Także życie zawodnika MMA nie jest takie nudne wcale, jak się wszystkim wydaje. Zobaczcie. Dobra, dział mu się urobić, nie wiem, czy byś mógł nagrywać. Nie, na golasa. No, że będą mieli presję kamery, będzie lepszy masaż. Wiedziałem, co robię. Główka pracuje. Jakie atrakcje wymyśliłem? Gdzie takie atrakcje macie? Na pewno nie w Rzeszowie. Ola, weź tego misia. Mama, idziemy do chaty na masaż. Idziemy się masować? Idziemy. Masiu. Nie chcę się masować. Ty nie chcesz się masować? Dzień dobry. No tak, każdy sportowiec musimy dbać mocno o swoje ciało, więc panie z Bali mają bardzo dużo siły, więc super to jest relaks dla ciała, dla mięśni. Podczas masażu, gdy sobie leży, to często wizualizuję sobie różne rzeczy, nie tylko podczas walki, ale tak samo i życiowe, moje cele, które mam postawione, jakieś rzeczy, które chcę osiągnąć, które już osiągnąłem, także przewartościowuję bardzo mocno swoje życie. No i to jest dobry dla mnie czas, tak? Ten czas mnie troszkę ładuje, nakręca na nowe działania, nowe wyzwania. Czuję się, jak to mówią wszyscy, fresh, czyli świeży, mogę znowu zacząć mocno trenować, także lecimy dalej, bo czas ucieka, a jeszcze mamy trochę roboty do zrobienia. Mega klimat, jak sami widzicie. Dużo zieleni, dużo zielonego koloru, który dodaje też energii, jakby nie patrząc. Trzeba otaczać się fajnymi kolorami, nie tylko czarnym i białym, ale zieleń, żółty, pomarańczowy to są kolory, które dają energię. Powiem ci, że jak myślę o Bartosie, staram się nie myśleć, ale jak już bije się do głowy gdzieś tam jakiś epizod jego, no to mam niechęć straszną, taką złość w środku. Wierzę, że wybuchnie ta złość 26 kwietnia. Sam narobił sobie takiego PR-u, takiej złej krwi między nami. No ja na pewno nie zostanę mu dłużny. Wszystkich zawodników szanuję bardzo mocno, do każdego podchodzę z respektem i szacunkiem. On po prostu zrobił wiele takiego krzywdzącego nie tylko mi, ale też mojemu menadżerowi. Dlatego ja rozwijam się i staram się myśleć o samych pozytywnych aspektach i momentach swojego życia. Idę w podróż baliską, moi kochani. Będę się relaksował. Mogę wam pokazać, w co muszę się ubrać. To myślałem, że to Andrzeja. Bo Andrzej, czemu twój model dostałem? Ty, to chyba już wolę bez. Chyba wolę bez. Wyjątkowo poszliśmy na walizki, ponieważ czuję, że układ nerwowy potrzebuje się wyciszyć trochę. Wyobraźcie sobie, jaki teraz będę silny i mocny po tym masażu. Andrzej w strachu? Wow. Andrzej w strachu. Andrzej, jak zobaczy jeszcze, ja zaczął chodzić na masaże balijskie, to powal. Okay, so sit down, please. Thank you. Thank you, and you. To jest masaż. Podobało się to dla mnie. Byłem po Białostocku. Podobało się to dla mnie. Jedziemy na chatę, jeszcze muszę zadzwonić do coacha. I to nie coacha z KSW, tylko coacha trenera. Musimy nazywać go na odcinku do sami wiecie kogo. O kurwa, co się dzieje? Ty, Wojek blokuje linię, bo nie dało się zadzwonić, człowieku. Nie mogę zadzwonić do trenera. O kurwa, nie odbiera. Chyba wie, że nagrywamy z KSW. I napisze mi wiadomość. Tak, Adrian, nie będę odbierał, bo wiem, że jesteś kręcony odcinek na KSW, a ja nie będę tu występował. Coś czuję, że tego nie wstawisz. Wimp po angielsku, więc jak jest wimp. Będę was rzucał takie ciekawostki ze świata angielskiego, bo ogólnie znam bardzo dużo słówek. Nie umiem mówić, ale znam dużo słówek. Najciężej to było pierwsze 2 dni. Jeszcze oczywiście był after do 7, smutek, ale aż w szoku byłem, ile ludzi było na afterze. Po mojej przegranej było więcej moich najbliższych, więcej niż po wygranych. Bo po wygranych to każdemu się gdzieś spieszyło, a tu każdy czuł potrzebę przyjechać i był after. Nie powiem, że
ogólnie przyjemny, znaczy jeszcze przyjemniejszy, bo jakbym wygrał. Ale jakby ten wieczór i tak wspominam dobrze. To nie jest koniec świata, każdemu to raczej tłumaczył gdzieś, ale no gdzieś tam ja, rodzice, trener wiedział, że może kiedyś ten dzień nadejść. No i myślę, że każdy bał się tego, jak będzie. Ale Adrian ma bardzo dużo przyjaciół, rodzina i wszyscy go wspierali, także myślę, że to jest najważniejsze w takim momencie. Żeby nikt nie był sam, nie? Ale w niedziela była gorsza, no tak wstałem i byłem zniesmaczący. Zawsze przeglądam socjale i tonę, że tak powiem, w glorii chwały, a tym razem nie chciałem się telefonu przyglądać. Bo wszędzie, gdzie przyglądałem, wyskakiwało mi, że Mamet poddał Bartosińskiego. A zawsze to było wszędzie odwrotnie. Zawsze było Bartosiński znowu znokautował, Bartosiński znowu poddał, Bartosiński znowu przeklinczował. A tym razem tak nie było, no. To są emocje, wiecie. To, że ktoś się napierdala, to nie znaczy, że nie ma emocji, nie? A nie uczyć. Więc to jest takie słabe myślenie o zawodnikach, często tak ludzie myślą, a no Adrian jest mocno uczuciowy. No w to wkłada całe serce. To jest, nie znał tak drugiej tak profesjonalnej osoby podchodzącej do tego, co on robi. Jest ktoś, z kim chciałbyś się pobić wkrótce. Ej, chomik, gdzie jesteś? Chomik! Pamiętaj, mamy ci dzisiaj na duszy, a ja ci was zabiorę. No zrobił mi dzień! Chłopie, zera pozabierane z rekordu. Psychy połamane. No on mu złamał rękę, mu szynkę złamie. No i tyle będzie. Tak to widzę, nie? Z całym szacunkiem, ja jestem wiecznym fanem Mameda, więc ja się cieszyłem nie z porażki, że Adrian przegrał, bo mu tego życzyłem. Po prostu cieszyłem się, że Mamed wygrał. My z żoną kibicujemy mu, odkąd wszedł do ringu KSW i odkąd go poznaliśmy. Także Ola jest wielkim jego fanem. Tak samo kiedyś na nagrywkach nawet zrobiła sobie zdjęcie, bo to jest jej ulubiony zawodnik. Zaraz po mnie oczywiście. Ja się wzorowałem wiele lat na Mamedzie, nie? I to był taki dla mnie gdzieś autorytet, świetna ikona sportu, świetny człowiek, mąż, ojciec, także w tą stronę bardziej to było to, że ja się cieszyłem z tego wygranej, po prostu, że wiesz, po części z tyłu głowy też było to, że zabrał mu to 0 z rekordu, nie? No i to wiadomo, też dołożyło to, że ten uśmiech mój pojawił się i ta euforia, tak? Ale mówię, no to jest walka i tu każdy mógł wygrać, tak? No jednak wygrał Mamed, ja się z tego bardzo cieszę. Myślę, że wielu ludzi się też z tego powodu bardzo cieszyło. No mówię, no walki zawsze są 50/50 i w tym przypadku no okazał Mamed się lepszy, nie? Cieszył się? Pewnie liczy na to, że teraz będzie miał łatwiejszą walkę, że psycha mi siadła. Zrobiła taki zwany sitting. Ale nie, nic z tych rzeczy, moi kochani. Tak mocna jeszcze nie była nigdy. Na ten moment twierdzę, że ta porażka zbudowała wiele. Niestety, Andrzej. Niestety, muszę to powiedzieć. Niestety, lepiej dla ciebie, jakbym wygrał tamtą walkę. Ja zapoczątkowałem erę garniturów, wychodzenia na ważenia, pokazywania się w różnych tam, nie wiem, trailerach, spotach, łączeniu sportu z elegancją. Generalnie zbieraliśmy bardzo dużo bęcki za to, że robić sobie błazna, że to, że w garniturach, że ludzie sportowo byli ubrani, w sensie inni zawodnicy, a on znowu w garniturze i w ogóle podśmiechujki na zapleczach. Tak, I się śmiali z nas. No tylko że ja akurat miałem swoją bajkę na to, że ja chciałem po prostu tak wychodzić a teraz i ja chciałem... wszyscy chodzą w garniturach i teraz jest to normalne, nikt po nich nie jedzie, wręcz jest klasa, wdzięk, krzyk, super, że zawodnicy są w garniturach. A jak my wchodziliśmy w garniturach, to generalnie było. No był hejt, nie ma co gadać. Był hejt, po czym teraz jest to w superlatywach, że fajnie, że to łączą sportowcy z elegancją. Ja to łączyłem już dawno i byłem za to negowany. Teraz jak już tego nie łączę, nie wychodzę w garniturach, wychodzę, robię coś innego, to znowu obłaznuję, bo się przebrał, nie wiem, za ninja, za tamtego czy za tego. Kreuję swój styl, ja jestem Andrzej Grzebek, żona mi pomaga w jakiejś tam stylizacji. My chcemy po prostu z każdą walką wnosić jakąś świeżość do KSW. Żeby to jakieś takie, żeby coś innego No, było. żeby robić też taką tam otoczkę, no słuchajcie, jak będę tylko nijakim bezbarwnym sportowcem,
i będę wygrywał, okej, ludzie będą chcieli mnie oglądać, bo będę wygrywał, ale jeśli nie będę robił tego show, to dalej będę taki nijakim zawodnikiem, bo ludzie tego potrzebują, ludzie to chcą oglądać, to się fajnie klika i to też daje mi tą możliwość, że ja nie otwieram karty walk w KSW, tylko mam albo walki wieczorowe, albo comedy eventy, no i to jest akurat dla mnie takim wynagrodzeniem za to, że ja robię coś więcej niż wszyscy zawodnicy w KSW. Ale też ta krytyka jest, komentarze są nieprzychylne, nie? Takie dokładnie, bo nie wiem, czy to jest żal ludzi, czy kogoś tam po prostu boli, to nie wiem. Najważniejsze, że ja jestem z tego szczęśliwy, że tak wychodzę, to są moje wartości, ja się z nimi zgadzam i ludzie, którzy są wokół mnie, mówią, że to jest świetne, co robię. Nie robimy nikomu krzywdy, bo przecież ani nikogo nie wyzywasz. Dokładnie. Ani Nie rzucam kubkami, ani butelkami, więc to też jest, że to ja robię taką trochę kontrowersję, taką czysto sportową, nie? Taką z uśmiechem, z klasą. Nie wyciągamy jakichś brudów na zawodniki, gdzie na ciebie zawsze brudy były wyciągane. No, brudy są teraz też, że Adrian sobie lubi takie jakieś brudy stare powyciągać, gdzie to jest po co to w ogóle? Jak był taki zabawny, był śmieszny, a ktoś będzie się teraz zrobił taki niesmaczny, ale tego ludzie nie widzą, że jest niesmaczny trochę i że to jest wyciąganie jakichś starych, odsmażonych kotletów. Ile razy... To bardziej, że nie ma żadnych jakichś tam, nie wiem, jakichś potwierdzeń na to wszystko, co on sobie tam coś... Generalnie ja tutaj widzę taki pozew o pomówienie, aczkolwiek, ale nie będę tego robiła Adrianowi. Aczkolwiek, no to jest takie... Było zabawnie w którymś momencie z Adrianem, lubiłam te memy, to było takie fajnie z jego strony zrobione. A teraz Takie uszczypliwości, takie z klasą, nie? No nawet go lubiam za to, że ma taki charakter, charyzmę do tego i że tak fajnie to robi. I znajduje czas przede wszystkim, bo jakby nie patrzeć, to też trzeba wymyślić, trzeba to stworzyć, trzeba to zrobić, trzeba to wrzucić, nie? Więc... Teraz zrobiliśmy już takie trochę, takie już w gorszą stronę. Ma taką bajkę, ktoś mu doradza, ktoś jest złym jego doradcą, my nie będziemy na to pewnie jakoś tam wpływać, no niego robi swoje, my robimy swoje. I najważniejsze, każdy, żeby żył w zgodzie ze sobą, jeśli tak będzie, no to okej, nie? Ja nie będę go nawracał albo mówił, co on ma robić, niech sobie robi, co chce. Jeśli jemu to się spina i mu się klienci zgadzają, to super, ja robię swoje. Zostało przez nas przewartościowane bardzo mocno, że nie czytamy komentarzy, nie czytamy wypocin moich przeciwników, czy jakichś innych ludzi, którzy gdzieś tam w nas strzelają, próbują strzelać, próbują nas wybić z tego, na czym jesteśmy skoncentrowani, dlatego ja nie czytam się, moja żona gdzieś tam sporadycznie, jak jej wyskoczy, stara się, ale już też wie, że nie będzie mi o tym mówiła. Ja odcinam się od takich rzeczy, bo doszedłem do wniosku, że nikomu w życiu nie dogodzisz, a mamy świat, jaki mamy, jest po prostu brutalny i jeśli ja bym czytał, to ja będę sobie to gdzieś tam układał w głowie i będę się tym dusił, tak, a ja tego po prostu nie, czy ja potrzebuję żyć pełnią życia, cieszyć się każdym dniem, być szczęśliwym człowiekiem, być dumnym w tym miejscu, gdzie jestem, a po tej ciężkiej pracy myślę, że jestem bardzo daleko. Także nie czytam i jest mi lepiej z tym, tak jak powiedziałem, no nie dogodzę nikomu. Ja też to mocno ograniczyłam, bo była sytuacja przed jedną walką, gdzie jeden obserwator życzył mojemu mężowi śmierci, tylko i wyłącznie dlatego, że mojego osobowość nie odpowiada, więc napisał w komentarzu, że żebyś zdechł tam w tym ringu i parę takich jakichś tam, ogólnie, żeby umarł, żeby go zabił przeciwnik. I weszłam sobie na jego profil, zobaczyłam, że to jest ojciec, 2 dzieci, 2 dziewczynek z żoną i napisałam, po prostu już nie wytrzymałam, napisałam do niego, czy on naprawdę tak myśli, że życzy mojemu mężowi śmierci. On napisał, że jestem zapatrzoną w niego fanką, zakochaną i dlatego go bronię. Napisałam mu, że nie, że jestem jego żoną i matką jego dziecka i życzy mojemu mężowi śmierci tylko dlatego, że go nie lubi, bo napisał bez pajacem. Po czym jak napisałam do niego, no jakby tam dyskusję z nim weszłam, no to finalnie się zreflektował, usunął ten komentarz, przeprosił mnie, napisał, że teraz będzie kibicował już mojemu mężowi, bo faktycznie nie pomyślał i tak dalej, ale tamtej pory też staram się tego nie czytać, bo no naprawdę ludzie, już nawet nie anonimowi, tylko normalnie ojciec 2 dzieci, mąż, gdzie normalnie ma profil, gdzie dodaje zdjęcia z wakacji swoją rodziną, pisze, żeby mój mąż umarł, żeby go zabili, bo jest pajacem. A najgorsze to, że świat jest brutalny, dlatego że ludzie nas oceniają z tego, jak przedstawiamy się w social mediach, na wszystkich ważeniach. Sport to jest show, a nie tylko praca na treningach, prawda? Dlatego ja jak najwięcej mam problemów, to staram się je od siebie wyrzucać, spisywać na kartce. Jeśli je spiszę na kartce, potem je wrzucę kosza, to czuję się po prostu troszkę lżejszy i lepiej mi się żyje i chcę tak żyć. Chcę żyć szczęśliwie, chcę żyć uśmiechem, nie chcę czuć presji, bo tak naprawdę nic nie muszę, a tylko mogę. Wiem, że miał poumawiane Andrew wywiady, ale podwoływał w poważnych mediach, także nie mam pojęcia, o co chodzi. Znaczy ja wiem, o co chodzi, ale nie powiem, bo ludzie bardzo dużo rzeczy mówią. Niestety tajemnicy i nie mogę powiedzieć, bo jakbyście wiedzieli, to byście się ubawili po pachy, a tak to no, tylko ja mogę się śmiać, a potem mówicie, że się śmieję jak głupek. No bo ja wiem więcej niż wy. Coś tam się zadziało. Nawet mój trener zawsze mówił, psycha zrobiła sitting, bo ja już po angielsku operuję, co prawda jedno słowo na razie sitting. Mentality did? Sitting?
sit. Sit, did sit, tak? Tak. No bo to będzie w formie przeszłej. Czas przeszły, czyli did sit. Zrobiła sitting. Coś tam skrobę ten angielski, skrobę to moja rzepka, ale powiem wam tak, do perfekcji brakuje. Kiedyś was zadziwię wszystkich, jak dam wywiad po angielsku. I sam siebie. A moją korepetytorkę też w ogóle. Moja korepetytorka popłacze się ze wzruszenia, jak ja dam wywiad po angielsku. Będzie mówiła tak, taki był mały Adrianek, jak uczyłam go angielskiego, a tu proszę. 10 lat tylko potrzebowaliśmy. I jest bardzo mądre przysłowie, które trzyma mnie przy tej mojej nauce angielskiego, żeby się uczyć dalej. Cierpliwy, a dalej to już wiecie. I ja tak sobie ten mój angielski gotuję właśnie i mam nadzieję, że w końcu go kurde ugotuję. Trzeci w rankingu kategorii półśredniej Andrzej Grzebek. Czwarty Adrian Bartosiński. Ważą się losy statusu pretendenta do pasa. Ważą się losy statusu pretendenta i takim pretendentem byłem, że jeszcze miałem jeden eliminator. Także nie słuchajcie tego durniata, co on opowiada. Głupoty gada. Chyba. No i zobaczcie, Andrzej tu ważył ze 100 kilo. A w ogóle to tam na tą walkę miałem rozwaloną prawą rękę. Nie mogłem uderzać prawą ręką. Ruszamy, jak krążyli tutaj wzdłuż siatki w jedną, w drugą stronę, zarówno Bartosiński, jak i Grzebek. No i lewy jab chodzi, to już lewy jab dostał, zaraz się, a te kocie ruchy, te gesty rękoma. Dlatego tylko jaby robiliśmy lewą ręką do tej walki. Dużo jabów, bo nie mogłem uderzyć prawą ręką za bardzo. To zaraz będzie dobre. Lewy fake, patrzcie to, lewy fake, prawy, lewy. Ale kombinacja. Czy powiedzcie mi, że ten gość nie jest strikerem? Mówię o sobie, nie? Zobaczcie, gdzie się podział ten striker dobry? Co się stało z tym strikerem? Czy ja powinienem być strikowiczem kiedyś? To wszystko przez trenera Pawłowskiego. Kazał mi robić tylko zapasy i parter. No tak sztywno teraz ruszył z tymi ciosami lewą ręką Andrzej Grzebek. Za nami 3 lata od tamtej walki, można śmiało tak powiedzieć. Jaki jestem? Na pewno mega zbudowany, mega nakręcony, mega zapałem zdobył fan na ten cały sport, na trenowanie. Nie męczą mnie treningi, wręcz przeciwnie, chcę jeszcze więcej trenować, trenerzy mnie stopują, więc zapałem nowego bakcyla na to. Jestem jakby nowy ja i to jest akurat fajne. Te ostatnie walki, które wygrywałem, napędziły to, że mi się chce, nie? Już nie patrzę na to na aspekt finansowy, że idę i zarabiam, tylko ja idę i wygrywam, nie? I to jest tym aspektem, że ja chcę dalej wygrywać, chcę dalej być jeszcze lepszy niż byłem w poprzednim roku. Dokładam wszelkich różnych cegiełek, mniejszych, większych, medytacje, różne jogi, różne mentale, chodzenie po lesie. Dużo rzeczy, które daje mi naprawdę pewność siebie, wizualizację i wiarę w siebie przede wszystkim. A ta wiara wróciła i to jest też fajne, bo porównując siebie z 3 ostatnich lat, to mogę powiedzieć, że zrobiłem milowy krok do przodu i to nie jest tylko moje zdanie, ale myślę, że jakbyś porozmawialibyście z moimi przyjaciółmi czy osobami z otoczenia, to mogą śmiało powiedzieć, że w każdym mniejszym, większym stopniu zrobiłem duży progres, więc z tych 3 lat wyciągnąłem maksimum, co mogłem. Jestem naprawdę z siebie dumny i myślę, że kolejne lata jeszcze pozwolą na to, że jeszcze w większych dziedzinach, w różnych dziedzinach będę się rozwijał i że będę jeszcze lepszym człowiekiem, jeszcze lepszym sportowcem i jeszcze lepszym mistrzem dla was, dla Federacji KSW i że będę oby tylko w zdrowiu, jak ja tu mówię, bo to jest najważniejsze, nie? Ja nie chciałem w czerwcu, tylko ja od razu mówiłem Wojowi i lobbowałem i apelowałem o kwiecie. Jak ja się w ogóle dowiedziałem, to ja myślałem, że im chodzi, że ja z Parnasem mam zawalczyć. I ja mówię, ty Woju, a to nie we wrześniu mam być z Parnasem? On jest z Grzybykiem. Ja mówię, ja wtedy mówię tak, ty Woju, ty piłeś? Ty z Grzybykiem na maj na Francję? A on mówił, nie, tak na razie myślimy, bo nie wiemy jeszcze, czy ten czerwiec, czy nie. No i ja w sumie to wyszło tak, że ja powiedziałem, że chcę się bić w kwietniu i tyle. I że tak mój menadżer lobbował też, nie? No wiesz, jakby tego kwietnia mi nie klepnęli, no to wtedy byśmy musieli myśleć, nie? Ale no, my lobbowaliśmy o kwiecie i nie klepnęli nam ten kwiecie. Boję się, co by było, jakby w Rzeszowie była gala i Andrzej by wymyślił, że w Rzeszowie by komisję antydopingową prowadzili. Testy jak we Francji, w Rzeszowie. Na pewno będę tutaj mocno aspirował, żeby te testy też pojawiły się w Polsce. Już wytoczyłem jakieś tam działa w tamtą stronę, żeby pojawić się w komisji antydopingowej w Warszawie, na ulicy Jerozolimskiej. Mam kontakt z panią Joanną, także coś działam w tym temacie. Zobaczymy, bo przeszło mi przez, że dyrektor sportowy nie do końca jest za tym, no ale ja chcę tak samo być zbadany
zbadany, chcę, żeby on był zbadany, chcę udowodnić, że Adrian jest na podwójnym gazie. Słuchajcie, no walka mistrzowska, fajnie jakby były zrealizowane te badania, no bo by to pokazało, że jednak mistrzowie są badani, są czyści, jeśli chcą kierować się na mistrzów. No w tym przypadku będę dążył do tego, żeby to było wiadomo, że ja wezmę to na swoje barki, ja za to zapłacę, bo wiem, że federacja tego nie pokryje, ja będę robił wszystko, żeby się to udało. No i chcę pokazać, że jednak preferuję czysty sport, a nie na podwójnym gazie, wygrywając, pokonując zawodników, nie będąc czystym. Tutaj na pewno będę to podtrzymywał, kilka jeszcze rozmów przede mną, na pewno pojadę do Warszawy, do siedziby komisji, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno myślę, że federacja pozwoli wejść na obiekt sportowy 26 kwietnia, żeby to zrealizować i zrobić te testy. A wiecie, że Andrzej mówił, że on tą walkę wygrywał ze mną. Pierwsza runda 10-9 wygrałem, no i w drugiej mnie trafił, nie? Siadłem na dupę, ale nie z takich opresji się, moi kochani, wychodziło. Poważną presję to będę miał, jak się spóźnię do Dawida Popłowskiego na trening. Ej, to dopiero wtedy będą poważna opresja. Już szarżujący, szukający presji, zamykania na siatce Andrzeja Grzebyka, Bartosiński, ale teraz napięć Grzebyka skleja się z twarzą Bartosa. Mogę to powiedzieć po Pyszałkowatemu? Mogę? To nie Andrzej mnie trafił, tylko ja nisko trzymałem rękę. Moja wina. Patrz, patera. Stary leglocker. Kamil Wilk był dumny. Czy to będzie walka na kolano Adriana Bartosińskiego? Idzie po tę nogę zawodnik z Rawy Mazowieckiej. Kręci się Bartosiński. Nie ja. Nie Pan Bóg. Kamil Wilk. To był majstersztyk, ale to była charyzma. Ależ to była charyzma, ależ to była technika. Podobał mi się Albert jako komentator. Niby padł na deski, ale to była zmyłka. Tylko udawałem zranionego. Wiecie, jaki lew jest najbardziej niebezpieczny? Wiecie? Zraniony. Zapamiętajcie to, moi kochani. Bartosz Adrian Bartosiński. No i w sumie to po co mam bić się drugi raz przy tego, że raz już wygrałem. Niesprawiedliwe to jest w ogóle, co?